Cześć, jestem Maniek, jestem psem ze schroniska. Znów działamy na White Cacie. Cofnijmy się trochę w czasie. Przed montażem termoizolacji musieliśmy w odpowiedni sposób zukosować elementy, tak aby sklejka dobrze leżała. W ruch poszły szlifierki. Następnie przygotowaliśmy sklejkę. Trzeba było przyciąć do odpowiednich rozmiarów, pozaznaczać gdzie są pokładniki, nawiercić otwory pod wkręty montażowe. Samo klejenie poszło szybko. Na pokładniki poszedł tzw. spuchlak, czyli poliuretanowy wodoodporny klej do drewna. Z kolei dookoła tzw. ciapaja, czyli żywica epoksydowa zagęszczona mikrobalonami. A na sam skraj Sikaflex. Jak kleje związały, trzeba było wykręcić wkręty, tak żeby łatwiej było kleić drugą warstwę sklejki. Klejenie drugiej warstwy było jakoś późnym wieczorem i nie nagraliśmy tego niestety. Sklejki zostały ułożone oczywiście na przekładkę, tak aby łączenia w obu warstwach nie wypadały w tym samym miejscu. A tak to wygląda po sklejeniu obu warstw. Oczywiście nadmiar siki, który wypłynął, trzeba było usunąć. Następnie przechodzimy do wykonania wzmocnień daszku. Najpierw w części rufowej. Dwie warstwy od dołu i jedna od góry. Tutaj będzie zamontowana szyna szotów grota, więc konstrukcja musi być wytrzymała. Na dziobie podklejamy wzmocnienia tylko od dołu. Po obróbce całość prezentuje się tak. Od dziobu daszek będzie zaokrąglony. Na tych wszystkich wyobleniach ciężko jest wytrasować ładny łuk. Koniec końców, z tego co było pod ręką, udało się zbudować taką konstrukcję. Na pewno są prostsze sposoby, ale czasem trzeba wykorzystać to, co akurat mamy.
Najdokładniej było zaznaczyć linię nożem i później dla lepszej widoczności podczas cięcia poprawić ją ołówkiem. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dziękujemy za oglądanie.